Problem na dziś jest taki. Dlaczego ubrania historyczne wyglądają dużo lepiej niż ubrania współczesne? Może nie lepiej w sensie wyglądu zewnętrznego, jakby takiego ogólnego, ale lepiej pod kątem tego, w jaki sposób są dopasowane do sylwetki i że one wyglądają na ludziach dużo lepiej niż na wieszakach, w przeciwieństwie do ubrań współczesnych, które na tych wieszakach prezentują się często lepiej niż po tym, jak się je założy na siebie. To nie wynika tylko z mody i to nie wynika z samych ubrań. I jest to spowodowane kilkoma innymi czynnikami, o których właśnie będę dzisiaj mówiła i przy okazji wyjaśni się trochę też fenomen mody retro. Nazywam się Katarzyna Andres, od kilku lat noszę niemal wyłącznie ubrania stylizowane na historyczne bądź ubrania retro. W związku z tym, że większość z tych ubrań szyję własnoręcznie, czy też przy użyciu maszyny do szycia, to będę mogła Wam trochę przybliżyć to, jak wygląda taki proces wykonania ubrania i jak szyje się te ubrania, czy też właśnie historyczne, czy to ubrania współczesne, bo ubrania współczesne również szyłam. Współczesna moda jest w bardzo dużym zakresie, w bardzo dużym stopniu zależna od tego, jak wygląda masowa produkcja i co jest najłatwiejsze w produkcji. Od rewolucji przemysłowej, czy tej, która się odbyła w XIX wieku, aż do teraz, moda podąża za przemysłem. Tak naprawdę moda jest uzależniona od tego, co maszyny mogą zrobić w najprostszy sposób. W dalszych częściach tego odcinka będę wymieniać te problemy, które są związane z tymi współczesnymi ubiorami i będę udowadniała albo pokazywała, w jaki sposób one zależne są od tej masowej produkcji. Pierwsza rzecz, z którą bardzo często się stykamy, jest to, że w ubiorach szytych masowo, czy w odzieży ogólnie szytej masowo, używa się bardzo kiepskiej jakości tkanin. I chyba wiele osób z nas, czy ja, czy ty, po drugiej stronie tego filmu, spotkaliśmy się z tym, że wrzucamy coś do pralki raz, drugi raz, a to potem już się nie nadaje do ubrania w ogóle, ponieważ tkanina, która została użyta na to ubranie, ona albo się kulkuje, albo kurczy w tak zastraszającym stopniu, że tego się już nie da założyć, albo po prostu, nie wiem, traci kolor, no i wygląda na koniec po prostu źle. To jest, myślę, że temat, którego nie trzeba przedstawiać. Materiały używane w tej masowej produkcji, one po prostu są kiepskiej jakości. Jak kupujemy sobie sami materiał i niesiemy to do krawca, czy też krawcowej, czy szyjemy sami jakieś ubranie, to wiemy o tym, przynajmniej większość osób wie, że jeśli oszczędzi na materiale, to wcale niekoniecznie będzie to taka duża oszczędność na gotowym wyrobie. Ponieważ trzeba w to włożyć czas, żeby to uszyć, trzeba to wszystko przygotować i proces przygotowania i szycia jednej sztuki ubrania, nawet jeżeli ta sztuka ubrania jest wykonana przy użyciu maszyny, to trwa od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkadziesiąt godzin. Więc bez sensu jest na coś, na co już i tak przeznaczymy tyle godzin, bez sensu jest wybrać tkaninę, która za chwilę się zniszczy. Niestety, producenci ubrań, oni nie myślą w podobny sposób. Dla nich ubranie to jest ubranie, sztuka to jest sztuka. W sensie sztuka jako ilość. Sztuka to jest sztuka, więc jeśli uszyją tych sztuk 20 czy 50, no to lepiej uszyć ich 50 i sprzedać 50, niż uszyć ich 20 i sprzedać 20 w tej samej cenie. No i właśnie. Potem okazuje się, że to ubranie, koszulka, t-shirt, spodnie, cokolwiek, to się po prostu po wyciągnięciu z pralki nie nadaje do ubrania. Zamykając już temat tkanin, bo on jest dość taki znany, nie tylko tkaniny są kiepskiej jakości. Często również nici są słabej jakości. No i mamy tutaj potem ubrania, na których prują się szwy, które od spodu wyglądają po prostu źle, dlatego że ten szef, który jest na dole, on tak jakby się odwija, bo te szwy się wypruły. No i lądujemy z ubraniem, którego znowu albo musimy naprawiać, albo nie możemy nosić. Jeszcze jeden taki temat związany z jakością tkanin i z tym, jakie tkaniny są stosowane w produkcji masowej. Często są to tkaniny wykonane z włókien sztucznych. One po pierwsze nie są tak przyjemne w dotyku. One sprawiają często, że człowiek po prostu poci się w nich, źle się czuje. Kupimy to ubranie, tak, bo ono jest ładne, a potem okazuje się, że nieszczególnie się nadaje do noszenia na przykład w lecie. No i lepiej po prostu ubrać coś starego niż nosić to nowe, ładne ubranie. Wypacykowane.
Jak jesteśmy przy koszcie wytworzenia, to kolejną rzeczą jest oszczędzanie na ilości tkaniny zużytej na jedną sztukę odzieży. Nam się może wydaje, że co to jest oszczędzić centymetr czy nawet 5? No bo to jest tylko ten centymetr czy 5, tak? Ale przy produkcji, która idzie w grube tysiące albo miliony sztuk, to ten centymetr albo 5 to już nie jest 1 albo 5 centymetrów. Załóżmy 5 centymetrów, to jest przy 1000 sztuk to jest 5000 centymetrów, a 5000 centymetrów to jest 50 metrów. A 50 metrów materiału to nie jest wcale tak mało, nie? Sposoby, na jakie właśnie oszczędza się te takie drobne ilości, no to przede wszystkim w większości spodni, które w tej chwili mamy dostępne w sklepach, mamy po prostu nisko położoną talię. Talia, która jest w naturalnej talii, od talii, która jest położona na biodrach, to jest odległość około 8 cm. 8 cm to na 1000 sztuk jest już 8000 metrów. 80 metrów. Ja chyba powinnam jakiś kalkulator mieć tutaj przed sobą. Więc to jest 80 metrów, a 80 metrów tkaniny, która kosztuje na przykład 10 czy 20 zł za metr, no to już trochę jest, tak? Kolejnym elementem takim bardzo charakterystycznym i związanym z tym oszczędzaniem właśnie na ilości tkaniny zużytej przy dużej ilości sztuk jest tworzenie ubrań wąskich albo za wąskich. I to zwłaszcza jest widoczne w przypadku mężczyzn i w przypadku marynarek męskich, ponieważ one często tak mają, że ledwo się ten guzik na nich dopina, tutaj trzeba tak ścisnąć, żeby w ogóle ten guzik zapiąć. I to jest ta marynarka, jak ona będzie te 2 cm węższa z każdej strony 2 cm, to już jest 4 cm biorąc pod uwagę tylko przód, to jest już 8 cm, biorąc pod uwagę i przód, i tył. Robią się pewne ilości, tak? Tak samo moda na spodnie rurki. Spodnie rurki są bardziej tkaninooszczędne niż spodnie jakieś dzwony, czy spodnie szerokie, proste, prawda? Zwłaszcza takie, które na przykład z przodu będą miały zakładkę i ta sama zakładka zajmuje 8 do 10 cm nieraz przy szerokich spodniach. To powiedziałam teraz o tym, jak ubrania są robione za wąskie. A co z tymi ubraniami za szerokimi? No bo przecież teraz mamy taką modę na oversize i w ogóle wszyscy noszą luźne ubrania i kobiety noszą takie luźne ubrania, wiszące swetry, wiszące bluzki, spódnice, sukienki, wszystko. No dobra. Zastanówmy się, co jest z tymi ubraniami. Dlaczego one teraz są takie modne? Ta moda na oversize często jest uzasadniana takim krzykiem mody less albo zero waste. I wszystko byłoby w porządku, gdyby to rzeczywiście było less waste albo zero waste. Z tej samej ilości tkaniny, z której robimy to szerokie ubranie, moglibyśmy zrobić ubranie trochę węższe, lepiej dopasowane do ciała i tkaniny byłoby zużyte mniej. Więc koszt tkaniny byłby mniejszy. Dlaczego tego się nie robi? Koszt wytworzenia pojedynczej sztuki ubrania w produkcji masowej to nie jest tylko ilość tkaniny, która została na to ubranie zużyta. To jest tylko jeden z elementów. Kolejnym elementem jest to, ile czasu dana osoba, dana szwaczka, czy dany krawiec, czy dany krojczy spędził nad tym, żeby to ubranie przygotować do właśnie produkcji. I tutaj wchodzimy na jakby dość szeroki temat niedopasowania ubrań do figury, ponieważ te ubrania oversize to jest jedna strona, ale drugą stroną tego oszczędzania na krojeniu czy też dopasowywaniu jest to, że po prostu pewnych rzeczy w tych ubiorach się nie stosuje, jak na przykład nie stosuje się wszędzie tych zaszewek, które zgodnie ze sztuką powinny w danym miejscu się znajdować. Ile zużyte jest tkaniny na dany element, to jest tylko jedna część. Druga strona medalu to jest to, ile trzeba spędzić czasu nad tym, żeby dany element wytworzyć. No i oczywiście łatwiej się szyje ubrania, czy też ubiory, które mają proste szwy, nie mają jakichś wielu zaszewek, nie mają dopasowania w wielu miejscach do tej figury. Na dopasowanie do figury to znowu wchodzimy na kolejny punkt, ale to już za chwilę, bo po prostu już się mieszam. Więc jak ja powiedziałam, czas szycia to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, druga, to jest to, ile czasu jakaś osoba z produkcji i niezależnie od tego, czy to będzie krojenie, bo to się często zbiega, jeżeli coś się dłużej kroi, to potem się to dłużej szyje, czy to będzie krojenie, czy to będzie właśnie szycie, ile czasu osoba
szyjąca czy wykonująca dany ubiór musi spędzić nad tym ubraniem, ponieważ za każdą godzinę spędzoną nad danym produktem trzeba zapłacić. Więc tutaj mamy oszczędność drugiego rodzaju, czyli oszczędność na czasie wytworzenia. Nie tylko te ubrania historyczne były bardziej dopasowane jakby do figury. Te ubrania historyczne były bardziej też dopasowane do figury danej osoby. A co za tym idzie? Jakby wam to wyjaśnić? Często teraz w tych ubiorach, z którymi spotykamy się na co dzień, jest tak, że coś teoretycznie ma zaszewki. Załóżmy, bo tutaj akurat bardzo prosto. Mamy tutaj zaszewkę na przykład w damskiej bluzce w ten sposób. Albo mamy zaszewki jakieś tam na spodniach na przykład, czy na spódnicach, czy na czymkolwiek. Jeżeli stworzymy wykrój tak, że tych zaszewek nie będzie, albo że one będą, ale będą umiejscowione albo źle, albo będą za głębokie, albo za płytkie, będą po prostu niedostosowane tak do końca do konkretnej osoby, ale one tam będą, to będzie dużo łatwiej sprzedać dany element odzieży na dużo większą potencjalnie ilość różnych rozmiarów. Podając przykład, mamy spodnie, które nie mają wysokiej talii, mają niską talię i w tych spodniach dzięki temu, że talia jest nisko, nie ma potrzeby dodawać zaszewki z tyłu. I takie spodnie możemy sprzedać zarówno osobie, która ma duży brzuch, jak i takiej, która ma mniejszy brzuch, tylko po prostu ma ten sam obwód w biodrach. Okej, to było niedostosowanie ubioru do konkretnej osoby, tak, żeby sprzedać dany element większej ilości osób. Ale z tą sprzedażą jednego elementu większej ilości osób wiąże się jeszcze kolejna rzecz. Dobrym przykładem tutaj, który pierwszy przychodzi mi na myśl, jest nisko wykrojona pacha. Wszystkie koszule, wszystkie marynarki i wszystko, co w ogóle nosimy, one mają gdzieś wszycie tego rękawa do tego głównego elementu ubioru. O ile jest to oczywiście wszycie, nie że rękaw jest razem z główną częścią krojony, tylko jest ten rękaw krojony oddzielnie. I o ile to, musi to zostać wykonane i musi być to wszycie zrobione, to można oszczędzić sobie czas i oszczędzić sobie, jakby powiększyć zakres osób, na które to będzie pasowało. Można to zrobić po prostu wszywając tę pachę niżej. Z jednej strony daje nam to dużo większą ilość osób, które mogą to ubranie ubrać, bo jeżeli mamy koszulę na przykład, to te koszule z nisko wszytą pachą ubiorę i ja i ubierze bardzo napakowany mężczyzna, który godzinami pakował tutaj na siłowni i on po prostu ma ramiona jak dwa moje, nie? Jedno ubranie na dwie osoby, które mają całkowicie różną sylwetkę. Ale to jest coś za coś i o ile w przypadku prawdopodobnie tego mężczyzny to może jakoś tam się będzie układać, o tyle w moim przypadku, gdzie dla mnie ta pacha będzie za nisko wszyta, jak ja będę podnosiła rękę, to cała koszula będzie mi fruwała i będzie podnosiła się razem z tą ręką do góry. Nie jest to ani estetyczne, ani wygodne, bo taka koszula wtedy włożona w spodnie, ona z tych spodni wychodzi. To teraz jeszcze mi przyszło do głowy, że to jest właśnie powód, dla którego nie nosi się koszul w spodniach, bo one i tak z nich wyjdą, nie? I potem tutaj taka bulwa jest wielka nad talią. Nie jest to wcale estetyczne, nie jest to przyjemne i tak wkładać to, wpychać co chwilę, to bez sensu, nie? Lepiej po prostu nosić wyciągnięte. A jeszcze kolejna sprawa, że ten element z głębiej wykrojoną pachą, tam ta pacha jest mniej okrągła. Jest to bardziej linia prosta, a linie proste szyje się dużo szybciej i dużo łatwiej niż okręgi. Okręgi, jakieś takie miejsca właśnie tak jak tutaj, gdzie jest wszycie właśnie okrągłego czegoś. Zwłaszcza jeżeli jeden okrąg nie odpowiada drugiemu i trzeba coś wszyć, jakby gdzie są przeciwległe okręgi, trzeba to dopasować ładnie, to nie jest łatwe miejsce do wszywania, więc nie dość, że oszczędzamy na tym, bo sprzedamy to większej ilości osób, jeden element, to jeszcze oszczędzamy na tym, że te elementy po prostu szybciej szyjemy. I dochodzę do kolejnego punktu, który tutaj miałam przygotowany dla was, czyli oszczędzanie na czasie szycia, ale w trochę inny sposób. Owszem, możemy właśnie tak jak opowiedziałam wcześniej, oszczędzić na czasie szycia coś i uszyć to dużo szybciej, ale możemy też oszczędzić w taki sposób, że po prostu uszyjemy to brzydko. I mamy całą masę ubrań w sklepach odzieżowych, które mają krzywe szwy,
jak idę do przymierzalni, znaczy jeszcze jak kiedyś chodziłam do sklepu i kupowałam ubrania w sklepach, jak szłam do przymierzalni i widziałam, że to jest tak brzydko uszyte, tutaj ten szef to jest taki pofalowany zamiast być prosty, tam gdzie powinien być prosty, no to sobie tak mówiłam, że w sumie to bez sensu jest, ja nie będę tego kupować, no bo po prostu ja sobie to lepiej uszyję i to będzie fajniejsze i szkoda tej kasy, bo no to też kosztuje, to nie jest tak, że ja dostaję to ubranie za darmo, tylko też muszę za nie zapłacić, a one jest brzydko uszyte po prostu, więc to jest pierwsza rzecz. Te ubrania potrafią być naprawdę bardzo brzydko uszyte. Druga rzecz to jest to, że wszędzie praktycznie teraz stosuje się overlocka. I o ile overlock to jest maszyna, to jest szef, który jest bardzo przydatny i przyjazny, bo on zapobiega strzępieniu. Te wszystkie ubrania, które od środka są wykończone overlockiem, one po prostu się nie strzępią. O tyle poszło to już w pewnym momencie w złym kierunku i spotyka się ubrania, które tam, gdzie powinny mieć i szef, i overlock po to, żeby nie rozciągać się i żeby utrzymać kształt, to one mają tylko sam overlock i po jakimś czasie te szwy się tak rozchodzą brzydko. No i mamy znowu jakieś ubranie, które miało być eleganckie, a okazuje się, że no co najwyżej do chodzenia po domu się nadaje. Już nie mówiąc o tym, żeby spotkać w ubiorach sprzedawanych w sklepach, no, dla takiej szarej masy, nie tych takich sklepach z wysokiej półki, gdzie wszystko jest eleganckie i dobrze wykończone, tylko już w tych sklepach, gdzie wszystko jest dla takich normalnych ludzi. To już nie mówiąc o tym, żeby w takich sklepach spotkać ubiory, czy też w ogóle jakieś elementy uszyte tak, żeby one były wykończone od środka na przykład lamówką. Do tego nie ma po prostu. I na koniec tego całego wywodu przydałoby się zrobić jakieś podsumowanie. No więc w podsumowaniu powiem tylko tyle, że no te ubrania historyczne, one często wyglądają po prostu na ludziach dużo lepiej niż ubrania współczesne, ponieważ mają zaszewki, mają te szwy takie zaokrąglone tam, gdzie powinny mieć. Nawet jak były szyte na pewne rozmiary, to były tak zrobione, żeby pomimo tego szycia masowego i szycia wcześniej, zanim ktoś kupił dane ubranie, one pomimo tego miały wyglądać na kimś dobrze, więc też te wszystkie detale i wszystkie wykończenia były wykonane w taki sposób dużo bardziej chyba po prostu staranny. I jeśli potrzebujesz kiedyś takiego ubrania, albo chcesz się nauczyć szyć takie ubrania, no to możesz się odezwać do mnie oczywiście na maila katarzyna@andres.pl. Wszystkie moje dane są dostępne w opisie tego odcinka, więc zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. No i ja się już z Tobą żegnam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Muzyka to Overture Aleksandra Nakarada.